Dzień dobry, kochani. Witam Was w kolejnym weekendowym vlogu. Ja mam na imię Karolina, a na tym kanale rozmawiamy głównie o dzierganiu. Dziś standardowo mam dla Was kilka projektów, które udało mi się ukończyć. To, nad czym pracuję w chwili obecnej, a także mam dość sporo nowych włóczek. Nie oceniajcie, proszę. Wiecie, że włóczki to jest moje takie jakby osobne hobby, ale o tym troszkę później. Zaczniemy standardowo od ukończonych udziergów. Mm, Opowiadałam Wam chyba w poprzednim vlogu, że załapałam się, że tak to nazwę, na testy nowego szaliczka. To jest szaliczek, który został zaprojektowany przez firmę produkującą również włóczki, właściwie chyba przez właścicielkę tej firmy, powinnam powiedzieć. Firma nazywa się Weku Yarns, tutaj Wam napiszę. I w tym teście była oferowana ich włóczka właśnie do testów. 100 gram konkretnie można było zamówić albo dwa moteczki 50-gramowe w takim standardowym solid kolorze lub też jeden moteczek precelek włóczki farbowanej o tej samej bazie. To jest połączenie Blue Face Leicester i chyba Corriedale. E, Ja zamówiłam sobie włóczkę ręcznie farbowaną. Pokazywałam Wam ją w ostatnim vlogu. Natomiast szaliczek jest już skończony. Mogę go Wam pokazać. Był też pokazywany na Instagramie. I wygląda on tak. To jest właśnie wykonane z jednego motka na drutach bodajże 4,5 mm, tak jak we wzorze. I tu jak widzicie są delikatne, proste warkoczyki. Ja go dość ostro blokowałam, żeby ten drape taki mi powstał, żeby to nie było za sztywne, chociaż sama włóczka w sobie jest miękka i przyjemna i jednocześnie wciąż czuć tą wełnę. Nie jest to tak jak na przykład, nie wiem, Superwash Merino, śliskie i wiecie, tylko tutaj czuć tą wełnę. Ma delikatny włosek, nie wiem, czy kamera będzie w stanie to uchwycić. O, ale jest troszkę włoska i jest to przyjemne. Długość, jak widzicie, dość spora. Spokojnie mogę się tym owinąć, żebym się podkładem nie upaćkała. W ten sposób na luźno lub też troszkę ściaśnić, w zależności jak bardzo będzie wiało. Myślę, że bardzo, bardzo fajny szaliczek. Bardzo przyjemnie mi się go robiło. Łatwo było zapamiętać tą sekwencję warkoczową. Nie trzeba do nich używać drutu pomocniczego, co dla mnie jest bardzo istotne, bo nie cierpię używać drutów pomocniczych. Na brzegach jest coś w rodzaju i-cordu. No i tak, kolejny szaliczek do kolekcji. Wiecie, że ja uwielbiam szaliczki i bardzo dużo i często je noszę. Tutaj też to farbowanie mi się podoba. Tu są takie ciapki po prostu. Jest baza z różnymi ciapkami, brązowe, różowe, żółte. Bardzo mi się to spodobało i szaliczek też mi się podoba. On jeszcze, wzór w każdym razie, nie jest jeszcze dostępny. Jak już będzie dostępny, to mam nadzieję, że dostanę informację od właścicielki i jeszcze Wam raz o tym przypomnę. Na chwilę obecną ja swój mam skończony, wszystkie dane do właścicielki zostały wysłane, więc ja już się mogę nim cieszyć, chociaż teraz pogoda oczywiście jest troszkę już za ciepła. Wspominałam Wam, ale Wy jeszcze o tym nie wiecie, ponieważ nagrałam Wam filmik o moich drutach. Dostałam kilka zapytań, czy mogłabym taki filmik zrobić, ponieważ no sporo się zmieniło od ostatniego czasu, kiedy taki filmik nagrałam, w którym opowiadałam właśnie o swoich drutach. Zmieniły się ilości moich drutów, rodzaje moich drutów, a co najważniejsze, zmieniły się też trochę moje preferencje. Nawet bardzo bym powiedziała. Także ten filmik jest. Ja w tym filmiku wyglądam jak wyglądam, ale to zobaczycie jak będziecie oglądać. On się chyba 10 czerwca pojawi. My mieliśmy ostatni tydzień, ponieważ dzisiaj jest piątek, wolne i mieliśmy przepiękną pogodę w UK. Chyba nawet zbyt piękną, bo kochani, były takie 3-4 dni naprawdę upałów w okolicach 30-32 stopni, co w kraju takim jak UK jest niestety ciężkie, ponieważ tutaj ta wilgotność powietrza jest tak wysoka, że przy
wysokich temperaturach i tej wilgotności nie ma absolutnie czym oddychać. Powietrze jest tak ciężkie, że po prostu nic się nie chce. Ale upały się skończyły, wracamy do standardu. Dzisiaj już padało, chociaż jest wciąż ciepło, jest ponad 20 stopni, ale od poniedziałku bodajże temperatura ma spadać w okolice 15, 17, chyba nawet jeden dzień 13 czy 14 i właśnie deszcze, więc wracamy do codzienności. E, Ale co dalej? Jeszcze jeden ukończony udzier i również są to testy, chyba też Wam o nich mówiłam. To były testy dla Kreabea, Rebecca Cloud. To są tajne testy, więc ja Wam za wiele nie mogę pokazać, więc co zrobię? To tak zrobię. O, takie coś. Tyle Wam mogę pokazać, kolorek Wam mogę pokazać, a właściwie połączenie kolorów. O, wygląda to tak. Chciałam Wam tylko pokazać, że te testy ukończyłam. I tyle, bo więcej nie mogę powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o włóczkę, są to włóczki z firmy Yarn Atelier, czyli włóczki na szpulach. O tym będzie jeszcze troszkę później, ponieważ dokonałam kolejnego zakupu, więc opowiem Wam o nich później. I teraz co dalej? Co mam na drutach? Dalej na drutach jest Shoreline T. Nie będę Wam pokazywać, bo nic absolutnie tam nie ruszyłam, właśnie ze względu na te testy 2 szaliczków, a także na trzecie testy, też Wam o nich wspominałam. Testy bluzeczki, ona się nazywa chyba Cambio, tu Wam napiszę, od Dagmary, skład rękodzieła Pracownia Dagmary. Nad nią pracowałam i się bardzo napracowałam. Bardzo się napracowałam, ale wreszcie połączyłam w okrążenia, ponieważ zanim połączyłam w okrążenia, bardzo długo pracowałam w tej z powrotem. Bardzo długo. No ale cóż, no cóż, czasem trzeba, prawda? Już ją tak jakoś złapię. O. Na chwilę obecną mamy jej tyle. Czyli jak widzicie, oddzielenie już na rękawki. No zaledwie taki kawałeczek udało mi się zrobić. Dekolt w serek. O. Myślę, że nie będzie za głęboki, jak tutaj obrobię, to się wszystko ładnie ściągnie. Ale najciekawszy jest tył. Tył jest taki. Ażurek. I w tym wzorze mamy cztery różne ażurki, które możemy wykorzystać. Ja zdecydowałam się na ten. Początkowo wybrałam inny, ale później jakoś tak patrzyłam, no i ten spodobał mi się bardziej. Oczywiście ja standardowo gdzieś błędy popełniłam, na przykład tutaj, widzicie, zapomniałam o warkoczach. Czekajcie, twarz zasłonię. O, tutaj. Zapomniałam o przeplotce i tak samo u góry. Też tak się rozpędziłam, że nie było przeplotki, ale ja tego poprawiać nie będę. Dla mnie jest ok. I to chyba, czekajcie, czy z 2 stron? Nie, to tylko z tej jednej strony. Z drugiej strony już pamiętałam o przeplotce, więc jakoś tak to wyszło. To jest standardowy, jak widzicie, reglan. Bardzo prosto się robi, z tym, że właśnie całą tą część, dość sporą, bo tu od góry do praktycznie dotąd robi się w tej z powrotem, więc to jest trochę machania. I normalnie mi to by nie przeszkadzało, gdyby nie włóczka. I teraz, żebyście mnie źle nie zrozumiały. Włóczka jest super, ale ja po prostu nie umiem na niej przerabiać. Nie umiem utrzymać odpowiedniego naprężenia nitki, przez co no nieładnie to wygląda. Nieładnie. Zobaczcie. Widać te linie, strasznie mi się to nie podoba. Na lewej stronie widać to bardziej. Widzicie te wszystkie linie? Te takie pionowe linie, to jest właśnie moment, kiedy moje naprężenie było nierówne. I tego jest naprawdę dużo. Na przodzie to też bardzo widać. Dagmara mówi, że po blokowaniu się wyrówna. Bardzo w to wątpię. Bardzo w to wątpię, bo jednak dziury będą. Więc obawiam się, że będzie to koszulka po domu. Szkoda, bo jest bardzo fajna. No ale nie będę tego robić od nowa, bo ja wiem, że po prostu mi się nie uda tej włóczki przerobić w tej z powrotem w taki sposób, żeby to wyglądało ładnie i estetycznie. Nie jestem w stanie utrzymać takiego naprężenia. Ja przerabiam bardzo luźno. To jest akurat na 4. Ja w próbkę weszłam, chyba tam jedno oczko mam różnicy, ale się tym nie przejmuję, bo oversize może być. Robię rozmiar M.
I co ja mówiłam? Aha, no i nie jestem w stanie utrzymać tego naprężenia. Akurat nie przy tej włóczce. Nie przy wszystkich roślinnych włóczkach mam taki problem, ale przy tej definitywnie mam. To jest raczej, jakby wam to powiedzieć, nie sztywna, ale ona nie ma w ogóle żadnej sprężystości w sobie i w tym momencie ja mam problemy. No i tyle. Ja tego nie przeskoczę, jak jest. Zobaczę, jak to będzie wyglądało już po blokowaniu, czy bardzo będzie mi przeszkadzać, czy nie. Zawsze mogę mieć tą bluzkę właśnie tak po domu i tyle, nie? Sama dzianina jest fajna, jest i też jak powiem gruba, to źle to zabrzmi, ale jest taka no grubsza. To nie jest takie cieniutkie typu jak to lejące, znaczy dalej jest lejące, ale jednak jest to grubsze. Za to bardzo przyjemne do skóry. Bardzo przyjemne. Te warkoczyki też ładnie tu wychodzą. I ten ażur, on oczywiście po blokowaniu będzie wyglądał lepiej, więc ogólnie nad tym głównie teraz pracuję, bo chciałabym te testy ukończyć dla Dagmary. Natomiast włóczka to jest ta Viking Garn Linus. Już wam mówię, to jest kolor 114. To jest taka, troszeczkę się prześwietla tutaj. Może jak odsunę, o, taka szarość, nie szarość. Takie troszkę srebro, no ciężko mi określić ten kolor. W 50 gramach mamy 95 metrów. I skład to jest 50% bawełny i 50% lnu. Jest przyjemna, nie czuć tej takiej charakterystycznej dla lnu dużej sztywności. Ta bawełna jednak robi tu robotę, więc ogólnie jest to przyjemna, fajna letnia włóczka. No natomiast no ja mam problemy z nią. Dalej ją doceniam, dalej mi się podoba, jednak myślę, że musiałabym szukać wzorów, które w większości są przerabiane jednak na okrągło, bo nie idzie mi zdecydowanie robienie tego w rzędach. Myślę, że jakieś bluzeczki z okrągłym karczkiem tu by mi najlepiej pasowały, chociaż nie przepadam. No coś by musiała znaleźć, co ewentualnie ma właśnie w tej z powrotem, dajmy na to na plecach przy rzędach skróconych, a później już lecimy w kółko. No to wiecie, jak się jedzie, nie wiem czy to będzie tu widać, bo ja dużo nie zrobiłam w okrążeniach, więc no ale zdecydowanie wydaje mi się, zobaczcie, jest różnica, jednak jak lecę, no, średnio widać. W okrążeniach będzie to widać na pewno dość mocno już jak zrobię większą ilość tego body, chociaż próbuję teraz tak byle jak robić, o, może w ten sposób, żeby to się tak nie odznaczało, ten przód, który jest robiony w tej z powrotem i są tam widoczne te nierówności, a później nagle pójdzie super równo i tego bym nie chciała. Niech też tam będą dziury, to chociaż będzie wyglądało, że tak ma być, prawda? No i kolejną rzeczą, którą robię, jest to związane z paczuszką, którą otrzymałam od Pasquali w ramach naszej współpracy, bo my mamy taką ongoing współpracę. Co jakiś czas tam jakieś włóczki sobie od nich biorę, albo oni mi coś proponują, żeby przetestować. I dostałam kilka moteczków, takich pojedynczych, podwójnych, na szaliczki. I ja zdecydowałam się zrobić szaliczki, 2 na pewno, z ich strony, a jeden albo z ich strony, a może 3. Łącznie chyba dostałam włóczki na 4 szaliczki, tak mi się wydaje. O włóczkach będzie później, więc wtedy się rozjaśni nam. Są to właściwie wszystkie włóczki, które znam, które wy pewnie też znacie, a jeśli nie, no to dzisiaj poznacie. I 2 na pewno wzory będę robiła z ich strony. Ja sobie je zakupiłam, chociaż później Paloma do mnie pisała, dlaczego mi nie powiedziałaś, ja zapomniałam ci wysłać te wzory. Mówię, nie ma problemu, ja sobie zamówiłam, bo i tak chciałam zamówić włóczkę Linen Bloom. Strasznie mnie kusiła. I ja ją chcę użyć do konkretnego projektu. Mam nadzieję, że uda mi się wejść w próbkę. O tym projekcie powiem wam na końcu, w naszym takim dziale projektowym. I zamówiłam sobie tą włóczkę, już do mnie jedzie. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie. No bardzo chciałam jej spróbować. Chciałam zamówić od Kasi, ale ja w Polsce będę dopiero w lipcu, a Kasia nie wysyła do UK, więc musiałam zamówić bezpośrednio w Pasquali. Więc to do mnie jedzie i o tym też będziemy mówić. Troszkę się boję lnu, bo
No, len jest ciężki w pracy, szczególnie dla mnie, gdzie właśnie mówię, ja luźno przerabiam, mam problem z naprężeniem nitki w takim równym naprężeniu nitki we włóczkach, które nie są włóczkami sprężystymi, ale zobaczymy, jakoś to będzie. Ale wracając właśnie do rzeczy, które robię, to zaczęłam jeden z tych szaliczków właśnie ze strony Pasquali. To jest nie tyle szaliczek, co bandama. Już ją Wam pokazuję. Na chwilę obecną wygląda tak. Jest oczywiście na krótkiej żyłce, bo ja zawsze robię na krótkiej żyłce. I z bliska wygląda to tak. Większość robimy garter stitchem, później są takie wstawki ściegu gładkiego. Jak widzicie, to też jest włóczka letnia i tutaj nie mam problemu z utrzymaniem naprężenia, ale ona już nie jest aż tak sztywna. No i co to jest? To jest moja ulubiona chyba, myślę, że mogę spokojnie tak powiedzieć, ulubiona lub jedna z ulubionych włóczka letnia i to jest Cumbria. Cumbria od Pasquali właśnie. Ona tak wygląda. I ona tutaj ma 60% bawełny Pimy i 40% wiskozy bambusowej, bambusowa celuloza. Cudowna włóczka, niezwykle miękka, delikatna, z takim bardzo, bardzo delikatnym połyskiem, niemalże niewidocznym. Ja bardzo polecam tą włóczkę. Naprawdę bardzo ją polecam. Ja z niej w zeszłym roku zrobiłam Marla Top. Noszę go cały czas, jest piękny, jest wygodny, jest idealny na lato. Tutaj już Wam powiem, jest 150 metrów w 50 gramach, czyli taki chyba sport weight. Bardzo, bardzo fajnie mi się ją przerabia. I tu właśnie powstaje ta bandamka. Ja dostałam 2 moteczki na tą bandamkę. To jest taka bardziej, wiecie, tam na stronie pokazana jako taka na włosy. Ja zobaczę, ile mi starczy. Będę kontynuować. Wzór się kończy. Najpierw mamy tutaj ten szerszy pas, później kolejny białego. Po cienkim pasku ciemny, jasny i chyba jest koniec bandamki. Ja będę kontynuować na tyle, na ile starczy mi włóczki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wzór ogólnie jest bardzo fajny, tak mi się go przyjemnie przerabia, że kto wie, czy nie będę chciała zrobić drugiej, ale odwróconej, czyli tu, gdzie mamy gartery, zrobię sobie ścieg gładki, a tu, gdzie mamy ścieg gładki, zrobiłabym sobie garter stitch, więc to jest jeden z pomysłów. Natomiast może się to zmienić, bo może wymyślę coś swojego, jakąś bandamkę, też właśnie bandamkę, bo podobają mi się te bandamy. Nie, nie wiem jak duża i nie wiem z czego bym ją ewentualnie, znaczy robiłabym na pewno z którejś z tych włóczek od Pasquali, ale nie wiem z której, bo wstępne plany były inne, a skończyło się też inaczej. Ale dobra, tyle jeśli chodzi o udziergi w trakcie. Mam dosłownie te dwa, plus ta Shoreline Tea i ta chusta od Justyny Lorkowskiej, którą robię, wiecie, która leży w samochodzie i robię ją jak akurat siedzę w aucie, czekam na coś, albo mam przerwę, albo cokolwiek. Więc ona powstaje długo. Tak myślę, że mogłabym usiąść i ją po prostu zrobić. Może tak też zrobię, żeby ona mi tak nie wisiała jako ten projekt do zrobienia. Ale dobra. Wróćmy może do Pasquali, czyli właśnie do tej paczuszki, którą otrzymałam. Na moim Instagramie ja tam rolkę wrzucałam, więc możecie dokładnie zobaczyć, ale Wam teraz pokażę te włóczki. I jedną z nich jest włóczka Safira. O, w takim pięknym kolorze. Kolorki sobie sama wybrałam. Cudny jest ten kolor. Genialny. I tak, tu mamy 75% Virgin Wool, organiczne merino i 25% jedwabium mulberry silk. Mamy 200 metrów w 50 gramach, czyli to jest takie fingering. 3,5 druty. Próbka 26, oczek na 10 cm. Bardzo fajna włóczka i ja ją znam. Mam chyba ze 2 moteczki, czy jeden. Chyba mam taki rudawy. Nie, ten jest rudawy, a ja mam chyba taki. Boże, jaki to jest kolor? Musztardowy. Takie coś, kurkuma musztarda. One by właściwie pięknie razem wyglądały, więc teraz znowu tutaj coś mi się rodzi w głowie. Ale zobaczymy. Ja ją kupiłam bardziej z myślą o wypróbowaniu jej na tą nową chustę w szaliczek. Nie pamiętam autorki, ale Kasia z Między Drutami o niej dużo mówi. Tamta została wykonana chyba z tego nowego jedwabiu od Isayera.
jest jakiś kal na to i tak dalej. Ja nie pamiętam, jak się ten szaliczek nazywa. Jak znajdę, to wam napiszę, ale Kasia ją robiła właśnie też z safiry i ja chcę ją zrobić z safiry, jeśli już. I po to ją właśnie sobie wzięłam, żeby wypróbować, lub też jakiś inny tego typu szaliczek. Bardzo lubię ten kolor, więc myślę, że będzie mi się przyjemnie pracowało. No chodź, Marudo. Ona wróciła z podwórka. No chodź. No chodź tu. No wow, chodź. No czego się drzesz? No. O, proszę. Przyszła. Jest lekko wilgotna, bo padało już, prawda? No. Ech. Dobra. Luna się przywitała. Wróćmy więc dalej. Kolejną włóczką to jest właśnie ta kumbria. I kumbria ma, jeszcze powtórzę, 60% bawełny Pima, 40% wiskozy bambusowej. Mamy 150 metrów w 50 gramach, druty 3 mm. I ja też na 3 mm właśnie robię tą chustę, bandamkę. I tu mamy 25 oczek w 10, cichaj, w 10 centymetrach. To jest kolor 342, on mi się bardzo podoba. Piękny jest. I widzicie ten leciutki połysk? Świetny jest. To jest naprawdę moja jedna z ulubionych włóczek. Zdecydowanie. Safira ma kolor 040. Też piękny kolor i też ma taki właśnie delikatny połysk, no bo tutaj mamy ten jedwab. Kolejna włóczka od Pasquali. Dostałam 2 moteczki Pinty. Pintę też możecie znać. To jest kolejna taka letnia propozycja i już wam mówię, tutaj jest 60% Virgin Wool Merino Extra Fine, 20% jedwabiu mulberry i 20% rami. To jest też bardzo przyjemna włóczka. Ja mam ją w innym takim brązowawym kolorze, przygotowaną na jakąś bluzkę sweterek, więc nie wykonałam jeszcze takiego konkretnego udzierbu z niej. Robiłam chyba jakiś szaliczek kiedyś, nie pamiętam. Bardzo jest fajna, ale nie wypróbowałam jej właśnie w jakimś takim konkretnym udzierbu. Tu mam akurat kolor 122. O. Mamy, mm, gdzie to jest? 212 metrów w 50 gramach, druty 3-4 mm i próbka 25 oczek. Tak to wygląda. I to jest właśnie włóczka, z której możliwe, że zrobię coś swojego, a jeśli nie, to zrobię właśnie ten szaliczek, tylko że z odwróconymi garter i ściek gładki. Więc to jest wstępny taki plan. Bardzo ładna włóczka. Jest naprawdę przyjemna. No, kolejna włóczka w Pasquali godna polecenia i ja ich nie polecam dlatego, że mam współpracę. Ci, którzy mnie oglądają od początku, wiedzą, że ja z włóczkami Pasquali już miałam styczność naprawdę dużo wcześniej. Wiele z nich kupiłam, przeważnie między drutami. Od Pasquali dostałam raz paczuszkę, też wam tu pokazywałam, z pojedynczymi motkami różnymi, jakie oni posiadają. I teraz to jest drugi raz, kiedy coś od nich dostałam. Przestań. Nie, nie. No. Strasznie mnie rozprasza. Drugi raz, kiedy coś od nich dostałam. A nie, przepraszam, już bym was okłamała. Paul wysłał mi też włóczkę Sayama na sweter Rosie. Spodobał mu się mój pomysł, żeby wykonać właśnie sweter Rosie z Sayamy, ten gładki, w którym nie wykonywałam żakardu, tylko zrobiłam różyczkę duplicate stitchem. Żeby była jasność, tak? To są te rzeczy, które otrzymałam od Pasquali i mówię, to jest taka ongoing promocja z nimi, kolaboracja. Co jakiś czas właśnie coś tam mogę sobie od nich, jak chcą wypromować na przykład jakiś dany produkt, daną włóczkę, to coś mi tam wyślą. Tylko wiadomo, ja też mam swoje siły przerobowe, często też coś testuję, nie mogę, tak wiecie. No, za dużo tego, że tak powiem, brać, ale wracając do brzegu. Mam wiele włóczek z Pasquali. Większość z nich zakupiłam, a w każdym razie takie ilości na większe udziergi typu właśnie sweter czy bluzka i mam właśnie Arctic Pearl w takich ilościach, mam Mohair Breeze w takich ilościach, mam Alpaca Lace, mam Pintę, mam Eco Puno, mam Balayage i to są wszystko włóczki, które ja zakupiłam
sama, ponieważ bardzo je lubię. Wypróbowałam je tam na pojedynczych moteczkach i zakupiłam ilości właśnie bluzkowo-swetrowe, ponieważ uważam, że są to świetne włóczki. Także bardzo proszę mi nie zarzucać, że polecam tą firmę, bo mam z nią współpracę. Teraz wiecie dokładnie, jak to wygląda. Ale co jeszcze dostałam? To jest właśnie Arctic Pearl w kolorze takiej bieli i Mohair Bliss. Obie te włóczki posiadam w ilościach swetrowych, ale w innych kolorach. E, w takim o mniej więcej kolorze, takim zbliżonym do tego. Ten natomiast to jest kolor 03, tu mamy 100% lioselu, to jest chyba, nie wiem, z alg czy z czegoś takiego. I co mamy? 245 metrów w 50 gramach, to jest bardzo przyjemna letnia włóczka. Tutaj jest tak, 27 oczek na 10 centymetrów. Mi około 28 wychodziło na drutach, bodajże 3 albo 3,5, już nie pamiętam. Tu są sugerowane 3,5 i powiem Wam, że świetna dzianina wychodzi, ale nie chciałoby mi się tyle dłubać. Ja chyba nie wiem, no nie pokusiłabym się na robienie czegokolwiek, co ma więcej niż 24 oczka na 10 centymetrów, bo to już byłaby dla mnie katorga. Ja te swoje właśnie Arctic Pearl też planuję połączyć z mohairem, bo mam w tych samych odcieniach. I tutaj to będzie próba właśnie, jak to połączenie wygląda. Ja robiłam takie połączenie na próbce i jest fajne, ale tutaj będę mogła zobaczyć, jak to się prezentuje w takim większym udziergu. I z tego będzie szaliczek właśnie ze strony Pasquali. Nie pamiętam, jak się nazywa. Tu Wam napiszę. To jest taki szaliczek kształtu jak Sofii, czy coś, wiecie, no taki, jak zwiniecie, to jest ten rogalik, nie? Ten, jak Wam pokazywałam tą skończoną jedną, to jest mniej więcej chyba taki kształt. I właśnie z połączenia tych dwóch włóczek po jednym moteczku, także zamierzam go wykonać i będę miała pogląd na takiej troszkę większej dzianinie niż zwykła próbka, jak te dwie włóczki razem pracują, współpracują, układają się, noszą i tak dalej. Mohair Bliss jest jednym z delikatniejszych mohairów w mojej opinii. Właśnie muszę w końcu zrobić Wam ten filmik o mohairach. Koniecznie, tylko czasu zawsze brak, ale postaram się. Także to jest kolejny szaliczek. I czy to jest wszystko z firmy Pasquali? Tak, to jest wszystko z firmy Pasquali. I teraz tak, wspomniałam Wam, że zrobiłam zakupy w firmie Yarn Atelier. I tak, mam z nimi współpracę. Tutaj jedna z Was mi tam napisała, że taki niezbyt przyjemny dla mnie był to wydźwięk, że kiedyś mnie zapytała coś tam o włóczkach właśnie na szpulach. Powiedziałam, że ich nie lubię, a teraz nagle polecam. No tak, bo mam współpracę. Niezbyt to było przyjemne. I ponownie, ci, którzy mnie oglądają, to wiedzą, że ja włóczki na szpulach już wcześniej kupowałam z różnych firm. Yarn Atelier jest nową firmą. Ja kupowałam z Woolly Yarn, kupowałam Yarn on Cone, kupowałam z coś tam Italii. I owszem, mówiłam, że nie przepadam za włóczkami na szpulach, ale nie za włóczkami jako takimi. Ale po prostu ja nie ogarniam, jak to zamawiać, tak? Bo to są szpule. To nie jest taki moteczek, w którym mam pięknie napisane, że to jest 200 metrów w 50 gramach. Tu mam nawet napisane, ile mniej więcej motków na rozmiar M sweterek mi potrzeba, łatwo to ogarnąć i tak dalej. Szpule to są szpule. Owszem, pojawiają się takie, które na przykład mają w 100 gramach 300 ileś tam metrów, ale bardzo często są to cieniutkie niteczki, na przykład 1500 metrów w 100 gramach. No i trzeba to sobie przeliczyć, bo w jedną nitkę nie będziemy tego robić, chyba że kupujemy jako dodatek do czegoś, więc musimy sobie przeliczyć, czyli jeśli chcemy uzyskać fingering, które ma średnio 400 metrów na 100 gram, a tam mamy 1500 metrów w 100 gram, to tu już wchodzi według mnie i dla mnie wyższa matematyka, żeby to przeliczyć. Ile ja tych gramów potrzebuję, żeby to na przykład złożyć w 3, no w 3 nitki to jeszcze pół biedy, ale w 4 nitki dajmy na to. I ja się zaczynam gubić, ja nie wiem, czy ja na pewno tego potrzebuję, ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy te 3 nitki się jakoś fajnie ze sobą złączą, czy nie. Dla mnie tego jest za dużo i dlatego unikałam, bo pierwsze zakupy, jakie zrobiłam, to kupiłam kilka takich szpul, które mam do tej pory.
2 chyba sprzedałam, 2 mam wciąż, bo naprawdę takiej ilości i grubości kupiłam, że do niczego się nie dało tego przypiąć. Jedną kupiłam, mm, kaszmir, 900 chyba 30 metrów na 100 gram i kupiłam 100 gram. No i co ja mam z tym zrobić, tak? Ani to na sweter, żeby dołożyć do innej nitki, bo przeważnie zużywam ponad 1000 metrów, taki z długim rękawem. E, w 2 nitki to znowu wychodzi tam 400 ileś na, więc takie à la fingering. E, więc w końcu to połączyłam na 2 nitki, mam tam 400 ileś metrów i chyba zrobię jakiś szaliczek, pewnie Sofii, bo po prostu, żeby to zużyć, bo mi szkoda, a na nic innego tego nie zużyję. Inną kupiłam też kaszmir z jedwabiem, 1500 metrów na 100 gram szpulę i kupiłam tej szpuli 100 gram, nie? No brawo ja, tak? I myślałam, że też pójdzie do sprzedaży albo coś, ale akurat kolor dopasował mi się pięknie do włóczki Aini od Amano, która ma grubość taką fingering i ja zrobiłam sobie próbkę dodając tą cieniutką niteczkę kaszmiru z jedwabiem do niej i wyszło pięknie, więc po wielu, wielu miesiącach w końcu się uda tą włóczkę zużyć do czegoś. Inne sprzedałam, chyba ze 2 jeszcze kąsy, takie, które już kompletnie nie, chciałam się tego pozbyć. Ostatnio to wam pokazywałam właśnie z firmy Yarn Atelier, co pokupywałam i tu już byłam mądrzejsza, bo po pierwsze wybrałam sobie, owszem, 2 takie cieniutkie i to są jasne, takie białe, naturalne kaszmiry i to od razu kupiłam z taką myślą, że je dodam do innych nitek. One nie zmienią jakoś próbki bardzo, ale czegoś tam dodadzą. Ale też kupiłam takie włóczki w grubościach, które znam i łatwo było mi określić, ile ja tego potrzebuję. I są to przeważnie włóczki tak w okolicach 360-400 metrów na 100 gram. No, już byłam mądrzejsza. Współpraca natomiast z firmą Yarn Atelier to nie jest taka moja indywidualna współpraca. Każdy może tą współpracę podjąć. Wiem, że na przykład Inga z Knitting Traditions ma tą współpracę i właśnie to ona między innymi przekonała mnie do tych, żeby nie poddawać się ze szpulami, żeby dalej próbować to jakoś ogarnąć. Ona stworzyła taki długi, ponadgodzinny filmik o włóczkach właśnie na szpulach, w których mówi o różnych firmach i tak dalej, właśnie między innymi Yarn Atelier. I to było jedno, co mnie zaczynało bardzo mocno popychać w stronę tych włóczek na szpulach, a drugą jest Irenka z kanału Chronicle Knitter, która pracuje głównie właśnie na włóczkach na szpulach. Spotkałam się z nią na targach w Krakowie, dotykałam jej Unati, która wciąż jestem w niej zakochana. W Unie, nie w Irence. Więc postanowiłam, że muszę próbować dalej, muszę to ogarnąć te szpule, bo co jest dobrego w szpulach? Po pierwsze, można znaleźć kompozycje, które są nie do dostania nigdzie indziej. Szpule to są najczęściej tak zwane deadstocki, czyli włóczki, które były produkowane specjalnie dla różnych takich domów mody, sklepów, high-ends u nas to się nazywa, typu nie wiem, Cariaggi i tak dalej. Zegna Barufa robią właśnie takie szpule i tak dalej. Są to niekiedy tak niecodzienne połączenia, no, których na pewno nie dostaniemy w sklepie jako takie moteczki. Minusem jest znowu to, że czasami są to jedyne w swoim rodzaju włóczki, czyli to, co zostało i jest dostępne na chwilę obecną, już nigdy dostępne nie będzie, więc tutaj właśnie jest to ryzyko, żeby zamawiać odpowiednią ilość i tego się też strasznie boję, bo rzadko jest tak, że ma się możliwość dokupienia tej samej włóczki w tym samym kolorze. To jest to. Tak. I ta współpraca polega na tym, że otrzymałam kod, który mogę Wam dać i innym, który uprawnia do 20% zniżki przy jednych zakupach, pierwszych zakupach w firmie Yarn Atelier. Co ja z tego mam, to dostaję chyba 10 funtów, niezależnie od tego, jakie zamówienie będzie złożone, dostaję taki voucher, z tyle, że nie dostaję tego w formie pieniędzy jakichś takich na konto, tylko to wskakuje tak jakby na moje konto sklepu, to, które mam jako, jak to się nazywa, no swój login i tak dalej. Tam dostaję taki credit store do wykorzystania na zakupy w ich sklepie, tak? Więc żeby była taka całkowita jasność. Ja sobie swój kod wykorzystałam
ale nie dostałam za to kredytu oczywiście na moje konto, no bo kupiłam to dla siebie, tak? Ale kod działa. Tyle wam powiem, kod działa, więc tyle dobrego. I kupiłam sobie takie 3 szpule. I teraz tak, pierwsza z nich wygląda w ten sposób. Niteczka, no, ostrzymy się, wygląda tak. I te dwie to jest dokładnie to samo, z tym, że w 2 różnych kolorkach. Ten brąz mi się bardzo też podoba. I kochani, to jest włóczka Albatros od Zegna Barufa. Ja tu wam przeczytam dokładnie. 55% jedwabiu Mulberry Silk, 45% Mako Cotton. Nigdy nie miałam do czynienia z Mako Cotton, ale po dotyku powiem wam, że to jest bardzo delikatna i mięciutka bawełna. Tu mamy fingering to ply, 370 metrów w 100 gramach. Tutaj jest kolor Cloud Dancer, natomiast ten brązowy to jest Rocky Road. To jest to. Dobrze wam mówię, nie kłamię, tak. Czyli znalazłam włóczki, które mają taką bardziej dla mnie zrozumiałą gramaturę, bo mamy tu 370 metrów w 100 gramach, czyli jest to taki prawie light fingering, grubszy fingering właściwie, bo ma troszkę mniej. Standardowy ma 400 metrów. I ja to zamówiłam, starałam się zamówić w takiej ilości, żeby starczyło mi mniej więcej na bluzkę typu Sabaj Top. Tak to zamawiałam, w takiej ilości gramaturze. Pewnie się tam pierdzielnęłam w obliczeniach, ale miejmy nadzieję, że nie. I właśnie to są włóczki na to przeznaczone, żeby dołączyć do czegoś. Tą jasną chciałabym dołączyć do Japansk Bomold, którą mam jeszcze w zapasach. Ona już jest niedostępna i chciałabym właśnie w 2 nitki zrobić sobie Sabaj Top. To myślałam o połączeniu z Isayer Trio One, bo też mam w takim kolorze, ale to jeszcze jest na razie wstępnie. Natomiast ostatnią, i też Sabaj Top. Ja mogę robić dużo Sabaj Topów, bo to są koszulki i bluzki, które ja bardzo lubię nosić. One są bardzo wygodne i łatwo je połączyć z różnymi innymi stylizacjami. Na elegancko, na sportowo, one są świetne. Teraz tak, ostatnia ta szpula, też w pięknym kolorku. Oj, przepraszam, mam strasznie poharatane ręce po pracy w ogrodzie, no ale trudno. O, czekajcie, no wyostrzy się. No, mam nadzieję, że coś tam się wam trochę chociaż wyostrzyło. I to jest, moi drodzy, Albatros, też od Zegna Barufa. Wszystkie są od Zegna Barufa. Tak? Czekajcie, bo... Nie, to jest Skin. Te dwie to był Albatros, to jest Skin. 70% merino wool, 20% jedwab, 10% kaszmir i 367 metrów na 100 gram. Kolor to Myristica Two Ply, czyli też coś, co w pewnym sensie znam i rozumiem, bo jest tutaj około 400 metrów na 100 gram, czyli fingering. Mogę to do tego dodać mohair, mogę to przerabiać samodzielnie i tu zamówiłam ilość tak, żebym miała około 1200 metrów. Więc na sweterek czy coś z długim rękawem powinno spokojnie starczyć. Więc trzymajcie kciuki, żeby moje przygody ze szpulami w końcu okazały się dobre. Nie koniec zakupów, nie koniec. Zostałam perfidnie skuszona przez panią Magdalenę oraz przez Kasię z Między Drutami. Nie osobiście, ale wiecie, ja oglądam panią Magdalenę regularnie i ona tam pokazywała próbkę i opowiadała o tym, że chce robić Sabaj Top z włóczki Horsilke od Geparda. I tu mi się już zapaliło, kurczę, nie znam włóczki, fajną ma łańcuszkową strukturę, to jest ciekawy plan. Ale jeszcze nie byłam do końca przekonana. Ale później oglądałam live'a u Kasi, no i już zostałam przekonana totalnie i oto jest Gepard Horsilke. Kolorek wygląda w ten sposób. Bardzo fajny. To jest chyba ten liniany. Zaraz zobaczę, jaki to ma numer. Czy to ma jakiś numer? Kolor 142. W 50 gramach mamy 175 metrów, 30% jedwabiu tusa i 70% francuskiego lnu. Druty 3 do 5 mm, próbka 17,23 oczka na 10 cm. To ma właśnie taką fajną
łańcuszkową strukturę, co mnie, o widzicie, tu fajnie to widać. Bardzo mnie to interesuje. Zrobiłam sobie z tego próbkę i jest to dość sztywne. Nawet się fajnie pracowała. Oczka wychodzą mi średnio równe. Próbka mi wyszła mniej więcej chyba 20 czy 20,5 oczka. Na 10 centymetrów drutami 4, więc myślę, że Sabajtop z tego wyjdzie i taki jest plan. Trzymajcie kciuki. To będzie właśnie fajne coś na takie naprawdę ciepłe dni, bo to jest jednak len i jedwab plus ten łańcuszek, czyli to będzie naprawdę przewiewne, fajne i myślę, że pani Magdalena świetną decyzję podjęła właśnie, żeby z tego wykonać Sabajtop i ja ten pomysł po prostu perfidnie kradnę. Tak. No i kolejny, ostatni już. Nie mogłam się oprzeć, kochani, jest to Mulberry Silk od Isayera, czyli ich nowość. Musiałam to wypróbować. To jest naprawdę przecudownie miękkie. Naprawdę. To jest. mm, Wszystkie kaszmiry się chowają. Nie lubię kaszmiru, to lubię. To tak, to lubię. To jest, kochani, 100% właśnie jedwab. W 25 gramach mamy 210 metrów, więc to jest cieniutkie. Już wam pokażę. To jest taka cieniutka niteczka. Isaiah właśnie planuje. Oni to sugerują jako nitkę do dodania, do połączenia i chyba do Isaiah Trio. Ja mam Trio One i chcę to połączyć właśnie z Trio One. To jest kolor chestnut i ja mam ten sam Trio One w tym samym kolorze, dużej ilości. I miałam różne pomysły, ale ja czekam, aż wyjdzie wzór. Tu wam napiszę, bo ja nie jestem w stanie zapamiętać nazwy ani projektantki, ani tego. Coś tam jest z DOT. DOT. Ma konstrukcję taką jak Sabajtop, no bardzo podobną do Sabajtopu, więc wiem, że mi się to podoba i ma właśnie takie kropeczki jakby. To nie jest, z tego co ja widzę tam na zdjęciach, to jest wykonane za pomocą slip stitchów, czyli pracuje się na jednym kolorze na raz, nie na dwóch, a mimo to powstają nam właśnie takie fajne, fajne kropeczki. No. Zresztą jak tu wam wpiszę nazwę, to zobaczcie sobie, powinien ten wzór już wyjść. No czekam na niego. I tam jest, kochani, bo autorka już podała mniej więcej z jakich włóczek, jest właśnie Mulberry Silk Isayera w połączeniu z Trio 2 Isayera. Ja Trio 2 nie mam, ale mam Trio 1, a Trio 1 w połączeniu dwóch nitek daje nam Trio 2. I ja mam taką ilość i myślałam, żeby właśnie wykonać ten top z tego połączenia, a te jasne właśnie, bo tam oryginalny jest jasne z ciemnymi, a ja bym zrobiła w drugą stronę, ciemne z jasnymi, a jasne to tam coś sobie znajdę w zapasach, bo tam jest podana włóczka palet od Isayera na te paseczki. Ja akurat tej włóczki nie mam i nie widzę sensu zamawiać konkretnie takiej włóczki pod jeden projekt, więc ja sobie coś w swoich zapasach znajdę na te paseczki. Ale taki jest wstępny plan. Oczywiście czekam aż ten wzór się pojawi. Kupię go na pewno, bo on mi się bardzo podoba. Kwestia tego, jaka tam jest próbka i czy ja w tą próbkę wejdę, ale będę kombinować, bo właśnie mogę to połączyć z tym Isajerem w jedną nitkę, w dwie nitki, mam odpowiednią na to ilość. Mogę też to połączyć z włóczką, którą nawet tą, tak no, nawet tą bym mogła, ewentualnie różnią się te odcienie, ale spokojnie. Mogłabym ją też połączyć z inną włóczką od Yarn Atelier, którą kupowałam wcześniej. Ona jest cieńsza, chyba ma ponad 400 metrów, mi się wydaje, około 500 chyba. Więc też możliwe, że mogłabym to połączyć, więc mam inne włóczki, dlatego też wzięłam ten kolor, bo mam kilka możliwości. Mogłabym też to połączyć z japansk Bomult, też od Isayera, który mam w kolorze czarnym. A połączenie czerni z brązem jak najbardziej według mnie by się nadało. Także tak, kochani. Trochę tego było, także chwilę sobie zrobię przerwę, muszę się czegoś napić i wrócę do Was z kilkoma wzorami jako propozycję, coś co zwróciło moją uwagę, także do zobaczenia już za chwilkę. Hej kochani,
Właśnie montuję filmik i zorientowałam się, że nie podałam Wam bardzo ważnej informacji. Wrzuciłam te informacje już na Instagrama, więc ci z Was, którzy mnie tam obserwują, zapewne już wiedzą. Natomiast dla tych, którzy są tutaj tylko i wyłącznie na YouTubie, chciałabym przypomnieć i pokazać po raz kolejny Spring Scarf, czyli ten mały szaliczek, który zaprojektowałam, bardzo takie to duże słowo, ale zaprojektowałam już dość dawno temu. Został on przetestowany. Mówiłam Wam, że będzie dostępny na Ravelli. On jest trochę teraz miętolony, bo no wiadomo, nie używam go teraz aż tak często. Wygląda on w ten sposób. To jest taka lekka struktura. Jeśli coś więcej chcecie o nim wiedzieć, to musielibyście cofnąć się do poprzednich filmików. Ja go wykonałam z włóczki Kashmir Lace od Pasquali, ale możecie ją wykonać z czego tylko chcecie. Dziewczyny testowały na różnych włóczkach, merino, kaszmiry, inne takie. Ale tak, najważniejsza informacja. Wzór na Ravelli jest bodajże za 3 funty. Ale ja Wam mówiłam, że wzór będzie darmowy i będzie, ponieważ dla Was i dla osób, które obserwują mnie na Instagramie, ten wzór będzie darmowy. I teraz tak, tutaj zaraz wrzucę kodzik, którego możecie użyć na Ravelli w koszyku, a na dole będzie dodatkowo też ten kod plus taki jakby direct specjalny link, że tylko klikacie i automatycznie Was przerzuci na stronę Ravelli, od razu aplikując ten kod do koszyka. Kod to Spring, prosto, tak jak nazwa chusty właściwie. Także no chyba tyle, co chciałam dodać. Zapomniałam kompletnie, także tak, wzór jest darmowy właśnie dla Was i dla moich obserwatorów na Instagramie. Na razie ustawiłam datę do 14 czerwca, od dzisiaj, od teraz bodajże, więc będzie on przez 2 tygodnie dostępny za darmo, także łapcie kochani, ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejną część vloga. Pa! Jestem, moi kochani, ustawiłam się już troszkę z boczku, żeby tu było miejsce na zdjęcia tych udziergów, które chciałabym Wam pokazać, ale zorientowałam się, że nie powiedziałam Wam, co mam na sobie. Na sobie mam, niewiele widać, ale trochę podciągnę, na sobie mam Freyr sweater w wersji letniej, który robiłam w zeszłym roku w ramach testów u Ingi z Knitting Traditions. To jest taka, jak widzicie, koszulka, tutaj są warkoczyki na reglanie. To jest ogólnie, tak jak mówię, wersja letnia, ale we wzorze macie też swetry z różnymi wykończeniami. Jest mock, czyli taki półgolf, jest duży golf, jest normalny, jest długi rękaw, także są jakieś też tutaj możliwości chyba zwężania w body albo pudełka. Jest tam sporo opcji, także jeśli chcecie, to bardzo Wam polecam ten wzór, świetnie się go robi. I tak jak mówię, można wykorzystać różne włóczki, byleby tam wleźć w krótkę. I ja akurat tu wykorzystałam połączenie Isaiah Trio One z ala jedwabiem. Znaczy jest tam jedwab, ale to jest takie połączenie. 60% tam było jedwabiu i 40 chyba procent poliamidu z cekinkami, jak widać, bo się świecę. I przepraszam, ta włóczka była zakupiona w ramach eksperymentu z chińskiej platformy i powiem Wam, że jestem z tego połączenia bardzo zadowolona. Nosiłam tą bluzkę w zeszłym roku, noszę w tym roku. Jest świetna. Jest bardzo wygodna, wzór i konstrukcja bardzo mi się podoba. To jest reglanik, ja reglany lubię, a sama dzianina jest naprawdę fajna, jest, jak widzicie, lekko prześwitująca, ale nie jakoś mocno, ale dzięki temu jest bardzo przyjemna w takie naprawdę ciepłe dni nawet. Ale dobrze, lećmy dalej. Lećmy z wzorami. To, co przykuło moją uwagę, czyli Zoe Shirt od Tania Kennings. I to jest, kochani, koszulka z krótkim rękawem, która jest robiona z moheru. Z moheru, lace plus lace. Czyli moher plus moher, z tego rozumiem, że to są 2 nitki, 16 oczek na 22 rzędy, druty 6 mm, rozmiary od XS do 3XL, a języki angielski, francuski i niemiecki. I teraz poczytajmy, co nam tutaj. Aha, mówią nam po niemiecku, to niewiele zrozumiemy. Lecimy dalej, czy jest angielski? Tak. Czyli tak, prosta koszulka moherowa, drop shoulder, okrągły karczek,
Mamy dwie wersje, może to być slim version, która ma takie minimalne opadające ramiona i relaxed version, która ma ramiona typu Batwig, czyli takie nietoperzowe, czyli bardziej jest tutaj, wiecie, więcej materiału. Robimy od góry do dołu, powiększamy przy ramionach. Następnie, kiedy otrzymamy już odpowiednią szerokość, robimy w dół do tutaj, no, do połączenia i lecimy w kółko. Tak, zgadza się. Wykończenia są I-cordem. No i tyle. I tyle, kochani. Tutaj włóczki rekomendowane to są, mamy tak, Mohair Lux, jakiś od Lang Yarns i tu jest 175 metrów w 25 gramach, czyli to jest jakiś taki dość gruby i on jest trzymany razem z Kashmir Dreams, też od Lang Yarns, który ma 290 metrów w 25 gramach. Kolejne połączenie też z tym luksem. Mamy też Silk Hair, podwójna niteczka, który ma standardowo 210 metrów w 25 gramach i mamy też Silk Hair, czyli ogólnie można wykorzystać jakikolwiek tak naprawdę mohair, dwie nitki. Ja wiem, że dla wielu projekt z krótkim rękawem w dwie nitki mohairu może się wydawać bezsensownym. Ja to całkowicie rozumiem, ale na przykład dla mnie jest to świetne rozwiązanie do pracy. Do pracy nawet w środku zimy tak naprawdę, ponieważ ja lubię się ubierać, że tak powiem, na cebulkę, czyli na przykład jakiś long sleeve i na to narzucić sobie dodatkowo taki moherowy koszulkę, bluzkę. Gdyby zrobiło mi się za ciepło, zawsze to mogę ściągnąć. Jak jest za chłodno, mogę założyć. To jest lekkie, a jednocześnie ciepłe, więc mogę to zwinąć, nawet wrzucić do torebki i będzie ok. Więc dla mnie takie coś ma sens, ale rozumiem, że dla wielu może nie mieć. Konstrukcja wydaje się naprawdę prosta. Ja lubię takie, jak widzicie, ja wszystko raczej noszę takie oversize'owe. I to bym traktowała bardziej jako właśnie coś do narzucenia, a może nawet w jakieś takie chłodniejsze wieczory w lecie mieć to w torebce i sobie narzucić, czy nawet na plecy założyć, jak gdzieś siedzimy na dworze. Dla mnie ma to sens, bardzo mi się podoba to, jak to wygląda. Ja bym raczej poszła w tą wersję slim, czyli też drop shoulders, ale już bez tego batwiga. Tak, myślę, że zdecydowanie wersja slim, więc to zapisuję sobie, zdecydowanie jest już w mojej bibliotece. Nie kupiłam jeszcze wzoru, ale myślę, że jest spora szansa, że ja to będę robić. I tutaj, kochani, jeszcze rozmiary. Actual, tak, to fit, ale nie ma chyba, tak, skończony. Może mieć od 47,5 do 76,5 i to jest nie oczywiście obwód, tylko szerokość od, od ramienia, nie od ramienia, tylko od tutaj pod pachami. A w tej relaxed version mamy od 51,5 do 80, czyli obwód cały 160 na takiej maksymalnej wersji. Wiadomo, długość można sobie dopasować i tu jest taki przykład podany, że jeśli mamy w obwodzie 95 cm, no to wybieramy rozmiar M, który ma 90-97 podany, że to jest dla obwodu biustu między 90 a 97, więc rozumiem, że tam już jest dodany ten pozytywny luz. Także taka fajna, przyjemna, myślę, robótka. Powinno iść to szybko, to są druty 6 mm, więc raczej nie będzie to długie dzierganie. I teraz tylko, ile my tu potrzeba dla wersji Slim od 394 do 663 metry, a dla wersji Relax 480 do 710 metrów. Tak to jest przynajmniej tu napisane. I tak, po 3 motki lub 4 motki jedwabiu w wersji Slim, więc nie są to jakieś duże ilości. Myślę, że można się pokusić. Kolejną rzeczą jest Filigree Scarf od Holzgarn i to jest chyba wzór darmowy. Nie jest darmowy, przepraszam. Można go zakupić na stronie z Holzgarn i to jest bardzo fajny szaliczek.
z popularnym motywem znanym na przykład z peacock albo z innych sweterków i tak dalej. No to jest bardzo popularny motyw takiej falki. Mm, No możemy zrobić wersję small albo large. Tutaj jest podane Holzgarn Haya. Ja tą włóczkę posiadam, ale w ilości na swetrę. 27 oczek na 32 rzędy, druty 3,5 mm. Potrzebujemy od 183 do 366 metrów. To jest na włóczkę fingering, czyli możemy tak naprawdę użyć cokolwiek tam mamy w zapasach, jakiś pojedynczy motek spokojnie nam starczy. Mamy wersję angielską i duńską. I tak, długość może być 100 lub 170 cm, 185 cm, szerokość w tym najszerszym punkcie 20 lub 30 cm, w zależności od wersji, jaką wybierzemy. Myślę, że jest to ciekawa propozycja. Wykończenia są zrobione i-cordem. Jeżeli lubicie takie szaliczki, to myślę, że to może być coś fajnego. Mi się bardzo podoba, niby prosty, ale coś tam się na nim dzieje. No i świetny sposób na wykorzystanie pojedynczych moteczków, takich 100-gramowych, na przykład ręcznie farbowanych, których sporo posiadam, więc myślę, że na pewno będę go, przepraszam, będę go robić. I ostatnią rzeczą, najważniejszą dla mnie to jest Summertide albo Summertide od Isabel Kremer. I to jest właśnie wzór, który będę robić na pewno. Ja już go zakupiłam i, i to jest właśnie ten wzór, który chciałabym spróbować zrobić z połączenia Linen Bloom z Isager Trio. Tak. Tak mi się wydaje. Tak, z Isager Trio. Ja zamówiłam Linen Bloom, ten czarny, który nie do końca jest czernią. I myślę o połączeniu go z Isager Trio One granatowym, który też mam w zapasach. Zobaczymy, jak mi próbka wyjdzie. Tutaj próbka to 22 oczka na 10 cm, druty 3 i 3,5, więc myślę, że dam radę wejść jakoś w próbkę. Będę próbować, bo bardzo bym chciała wykonać takie połączenie. Tutaj sugerowanymi są Holzgarn Coast. Ja mam Holzgarn Coast i też myślałam, żeby do niego dokupić kolorem dopasowane te Linen Bloom, ale Holzgarn Coast ma jednak tam zawartość wełny, a ja bym chciała zrobić tą bluzkę, koszulkę taką typowo letnią, coś jak to właśnie, z typowo letnich włóczek. No i tak mi się uwidziało. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jeśli nie, to zostanę z motkami Linen Bloom w kolorze czarnym i będę się zastanawiać, co z nimi zrobić. W najgorszym wypadku zrobię może w podwójną nitkę. Chociaż nie sądzę, żeby to fajnie wyglądało w podwójnej nitce tej jednej włóczki. Raczej z czymś to będzie fajnie wyglądać, ale to będę kombinować, jak mi nie wyjdzie próbka. Na razie trzymamy kciuki, żeby próbka mi wyszła. Wróćmy więc do wzoru. Tu mamy właśnie 22 oczka na 32 rzędy. Rozmiary od 1 do 9, języki angielski, duński, francuski, niemiecki, włoski, japoński i hiszpański. Ja kupiłam go z kodem 20% off, on się już chyba skończył. I teraz tak, robimy od góry do dołu. Upper yoke, czyli górna część ma kombinację increase, czyli zwiększeń podkreślających ramię. To są właśnie takie, no fajnie to wygląda, taki ala łańcuszek. No ładne to jest, ładne, tak wam powiem. Robimy rzędy skrócone na tyle. Następnie yoke, czyli tutaj jest robione w okrążeniach do momentu, aż uzyskamy odpowiednią szerokość. Front and back, czyli przód i tył są robione oddzielnie do tego miejsca, czyli do momentu oddzielenia na rękawy. Następnie łączymy i lecimy z tego, co widzę. I tu jest tapered body, czyli są tam jakieś zmniejszenia lub zwiększenia. Jest tam jakieś szejpowanie, bo patrzcie, słów mi brakuje. No jest tam jakoś się kształtuje to body, o może tak to powiem. I czekajcie, jak dokładnie.
top down i też są jakieś short rows. Chyba wydaje mi się, że po prostu tył jest wydłużony za pomocą rzędów skróconych. Na dole jest też garter stitch i jest lekki ażurek. Ogólnie naprawdę podobają mi się detale, które są w tej koszulce. Podoba mi się to, że ona jest oversize'owa. Tutaj mamy, już wam mówię, rozmiary od 1 do 9 i ukończona szerokość obwodu to jest od 109 do 165,5 cm i pozytywny luz od 15 do 32 cm. Także na tym zdjęciu, które tu pewnie mam wstawione, jest napisane, że mamy tutaj 27 cm pozytywnego luzu i wygląda to bardzo fajnie. Więc ja bym poszła w rozmiar, myślę, że 2. To by mi dało ponad 20 cm luzu, więc myślę, że byłoby ok. I tą bluzkę będę robić. Jestem zdecydowana na nią. Z tym, że czekam właśnie na ten Linen Bloom i mam nadzieję, że uda mi się uzyskać właśnie z niego tą próbkę w połączeniu z inną włóczką. Więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Może przy okazji następnego vloga będę już w stanie wam pokazać próbkę, bo myślę, że do tego czasu, mam nadzieję, że do tego czasu mi ta włóczka dojdzie. Dzisiaj dostałam informację, że już opuściła Niemcy, więc teraz to już z górki myślę. Ale tak, wszystko na dzisiaj, moi kochani. Wszystko na dzisiaj. Kody zniżkowe macie na dole. Na pewno jest to kod do firmy Kokonki, który daje wam 5% zniżki na zakupy, jeśli to nie są włóczki w promocji. Jest na pewno też kod właśnie do Yarn Atelier, gdy jesteście w UK, bo myślę, że tak najprościej, który możecie raz wykorzystać. Jest tam chyba coś jeszcze, jakieś kody. Coś tam na pewno jest. Zawsze tą listę kodów i linków afilacyjnych mam na dole. Pamiętajcie, link afilacyjny, jeśli jest to opisane jako link afilacyjny, to znaczy, że niekoniecznie otrzymacie jakąś zniżkę. Natomiast ja otrzymam jakiś procent, na przykład 5% od waszych zakupów. Wam to nic nie zmienia, ale ja na przykład dostaję jakiś store credit, z którego mogę później kupić włóczki, które wam tutaj pokazuję. Także wszystko jest tam wypisane dokładnie. Będą też na pewno linki podane do tych wzorów, o których mówię. No i właściwie tyle. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Ja się zaraz zabiorę za składanie tego filmu. No i tyle, i tyle. I będę się dzisiaj obijać. Nic nie będę robić, będę sobie dziergać i tyle, bo mam wszystko porobione. No, trochę trzeba będzie łazienkę ogarnąć chyba. No, jakoś to przeżyję, ale ogólnie mam prania zrobione w domu, posprzątane, więc dzisiaj będzie chyba taki luźny dzień dla mnie, w którym po prostu będę sobie dziergać. Taką mam przynajmniej nadzieję, albo poczytam sobie coś, bo mam ochotę. Dobra, nieważne, coś tam sobie wymyślę. Wam życzę cudownego weekendu, a ja widzę się z wami już za tydzień. Do zobaczenia. Pa!